Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you the very best, my dearest darling one. Joy and then some happiness for you to look upon. Look around you, everything is colored with love. From the valleys below to the heavens above, all the people who love you have come here to sing happy birthday to you. So let them begin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kochani, i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dziś z terenu znajdujemy się w Odolanowie, mówiąc konkretniej w miejscowości Nadstawki u moich wielkich przyjaciół Marcina, Iwony Kubiców. Myślę, że większości z Was nie trzeba przedstawiać. Jak widzicie, nie jesteśmy sami. Jest ze mną jeszcze Grzegorz Doroszyński. Witam. Ja również witam. I po prawej Marcin Kubica, jak już wcześniej wspomniałem. Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę na luzie o gołębiach, o planach naszych na przyszłość. Podsumujemy sobie może sezon, który dobiegł końca już jakiś czas temu. I ja myślę, że tyle tytułem wstępu. Powodów w ogóle mojej wizyty jest co najmniej więcej jak jeden. Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym powodem dzisiejszej mojej wizyty u mojego przyjaciela są jego urodziny, dlatego wszystkich bardzo, ale to bardzo zachęcam do pisania w komentarzach życzeń dla Marcina. Wszystkie będą przekazane i tak dalej. Drugi natomiast z powodów, nie mniej również ważny, jest to, że zostaliśmy zaproszeni na uroczystą wystawę okręgową okręgu Kalisz. To jest drugi z powodów, a trzeci jak zwykle dobra zabawa i to też jest również ważne. Czyli jeszcze raz chłopaki, witam z Wami się bardzo serdecznie i może na dzień dobry chciałbym sobie z Wami porozmawiać o sezonie, który już się zakończył jakiś czas temu. Myślę, że emocje opadły i no właśnie, i jak wyglądał ten sezon dla Was? Może na początek Marcin opowiedz o właśnie tym sezonie. No ciebie tak, no jeden sezon się zakończył, drugi się zaczął, tak? Teraz mamy okres pierzenia, ale wracając do sezonu lotowego, no to zaczął się taki sezon ciężki, nie? Loty były pod wiatr, wymagające, dużo rocznych ginęło, ale i też były te dobre gołębie się obroniły, nie? Jakoś to szło. Zrobiliśmy po raz kolejny tytuł mistrza oddziału w gołębiach właśnie dorosłych, no i wicemistrza w gołębiach młodych, nie? Ogólnie loty młode w tym roku żeśmy się no może nie, że przyłożyli, ale chcieliśmy, żeby to fajnie wyglądało i dużo gołębi zostało, fajnych gołębi, ponad 80, więc jest drużyna mocna na kolejny sezon. Zobaczymy, jakoś tam działamy dalej do przodu, nie? Czyli paka jest naprawdę niezła, podobnie jak u nas, no
Co by nie powiedzieć, no metody, jak większość wie, to żadna tajemnica, mamy bardzo, ale to bardzo podobne, niemalże bliźniacze z małymi jakimiś detalami, ponieważ jak wszyscy wiemy, to jest inna rozpiętość oddziału i jest troszeczkę już inny teren, dlatego też dostosowujemy drobne niuanse, co nie zmienia faktu, że metoda. I właśnie, i teraz o samej tej metodzie chciałbym porozmawiać. Znaczy, wiesz co, Grzesiu, no staramy się robić w trzech, znaczy w trójkę wspólnie to samo i różnie to wychodzi. U jednego jest lepiej, u innego gorzej, ale przeważnie to dobrze idzie, nie? Jakieś tam wyciągamy wnioski, jak to zrobiłem ja, jak to zrobiłeś ty, ale przeważnie robimy to samo, ale nie zawsze to wyjdzie, nie? No tak, Porównujemy to dosyć mocno, Każdego nie? inaczej, nie? a powiedz mi jedną rzecz. Oczywiście ja wiem, aczkolwiek widzowie nie wiedzą, czy leciałeś w tym roku na sucho, na mokro, jak to wyglądało? Znaczy to już był trzeci sezon z rzędu na sucho, nie? Po prostu to jest dobra metoda. Jak ja mam mało czasu, no to mi to odpowiada, nie? A gołębiom to nie przeszkadza tam, że one nie wychowują młotków, to tam nie ma żadnego problemu, nie? Z zagranicy, na przykład na zachodzie dawno tak latali i tam super wyniki mają, nie? A kiedy łączyłeś w pary gołębki? A różnie. Czasem były takie sezony, że 2 razy dopuszczałem do jajek, czasem dopuszczałem do jednych, do tylko jednorazowe jajka, nie? I nie widziałem większej różnicy. Po prostu jak robisz 2 razy jajka, no to masz więcej pracy, tak? No tak. No i jak jeden raz zniosą, no to jeden raz zniosą, nie? No w tym roku, w tym sezonie znosiły raz jajka, nie? Teraz w tym sezonie 2024 też zniosą raz. Nie będę wpuszczał na 2 razy. Ewentualnie może zrobię jakieś takie tylko próbne parowanie, tam w weekend będę robił, ale będą zostawać tylko tam sobota, niedziela. Zrobię może takie z 2-3 parowania, że jak zrobię takie już te główne parowanie, żeby już te gołębie się znały, żeby szybciej te jajka naniosły, posiedzą 10 dni, rozdzielę, dziękuję, do widzenia. Przyjdzie początek kwietnia i one już mają latać, nie? Kwiecień to już tam gołębie muszą być w miarę tam, no że może nie rozlatane, ale łapać formę, nie? Jak chcemy latać te pierwsze loty już dobrze, no to od kwietnia go musi już trenować, nie? I powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o wywózki, o same te przygotowania, jak wygląda cały cykl u Ciebie przygotowań gołębi do sezonu lotowego, już stricte sezonu lotowego? Wiesz co, Grzesiu, z wywózkami to jest tak, że no jest ciężko u mnie, nie? Ja pracuję w Danii, Iwona ich nie wywozi i wszystko zależy od pogody. Jak przyjadę na weekend, jest pogoda, to jadę. Jak nie ma pogody, no to nie jadę. No i nic na siłę się nie zrobi. Ogólnie z wywózkami jest tak, że im więcej, tym lepiej. No nie oszukujmy się, tak? No zgadza się. A powiedz mi, czy w sezonie lotowym wywozisz na treningi, czy ktoś wywozi? Wiesz co, no do tych pierwszych 3 lotów, no to się staram, żeby były wywiezione, tak? Ale no nie zawsze to jest, bo nie ma takiej fizycznej możliwości, tak jak mnie nie ma, no to żeby jakiś mam urlop, to nie powiem, bo jadę, nie? Jadę i to czasem nawet 2 razy w tygodniu, ale nie zawsze, nie? Przykładowo w okresie lotowym młodych to jeździła, nie? Nawet Iwona się tam w tym roku przyłożyła i 2 razy w tygodniu jechała z młodymi, nie? No to może to byśmy mieli. Może właśnie, zapytam o motywację. Motywujesz gołębie, nie motywujesz gołębi? Ja ci powiem, wcześniejsze lata nie pokazywałem, w tym roku na niektóre loty pokazywałem, na które nie pokazywałem i to tam różnie wychodziło, nie? Ale moim zdaniem, że motywacja robi swoje i to tam na pewno też jak pokazywanie przy lotach z wiatrem to robi robotę, nie? No Dlatego, zdecydowanie. dlatego myślę, że kolejne sezony będę pokazywał gołębie, nie? Jak będą loty łatwe, tam z wiatrem, to tak. A jeśli wymagający lot pod wiatr, to nie, ale na takich lotach normalnie lżejszych, to będę pokazywał. Nie? I teraz może zapytam odnośnie karm. Jakie karmy, może z jakiej firmy, oczywiście nie jest to żadna płatna reklama, po prostu chcę podzielić się z Wami, hodowcy, żebyśmy wszyscy mieli, że tak powiem, czarno na biało, na jakich karmach latają mistrzowie w Odolanowie. Znaczy, wiesz co, no wcześniejsze lata latałem na Van Robajsie, w tym roku na MDM-ie, na tych fazach, nie? Ale wiesz, no przyszły nowe karmy, trochę inaczej i też to było różnie, nie? No, na tym Van Robajsie wydaje mi się było mi lżej, nie? Łatwiej to więcej chyba, nie wiem, już lepiej znałem te karmy, lepiej to dobierałem, mieszałem i to wychodziło lepiej. No i chyba wrócę do Van Robajsa, nie? No zdecydowanie, no to jak widzicie, no podobnie Znaczy jak to, u mnie. to nie chodzi, że MDM jest zły, tylko po prostu na Van Robajsie mi to lepiej wychodziło. Już bardziej to miałem opanowane i lepiej to wychodziło, No tak? zdecydowanie, bo ty
już kilka ładnych lat lotujesz na Cały czas na Wątrobasie. Wątrobasie wcześniej było od początku i na nim latałem. Ja znam hodowców, co latają na MDM-ie i też robią super wyniki. Tak? No zgadza się, zgadza się. To jak to mówią, ile metod, tyle mistrzów, tak, nie? Każdy mistrz ma jakąś tam metodę. Jeden leci na Wątrobasie, drugi tam na MDM-ie, trzeci jeszcze na czymś innym. Ja myślę, że jeśli załóżmy cały czas zostać by na MDM-ie czy na każdej, to z każdym rokiem pewnie też by było lepiej. Tylko pytanie, czy mamy na to czas, jak mówią, Wiesz co, życie za krótkie, mamy to opanowane i po prostu trzeba wyciągać wnioski, wiesz, lecisz na karmie, teraz na przykład do tej fazówka z MDM-u i widzisz, że karmiłeś tak, to ci nie wyszło, nakarmiłeś inny, ci wyszedł, no i to trzeba, wiesz, zapisywać takie rzeczy wtedy, nie, jak przejdziesz na tą nową karmę, nie, wyciągać wnioski, nie, a jak to mówić, no mistrz jest tak, kto zrobi najmniej błędów jest mistrzem, nie, i zgadza tak się. to przeważnie wygląda, nie. zgadza się. Poziom jest duży, bo praktycznie no już gołębie ma każdy, kto chce robić wynik i chodzi przy gołębiach, to widać od razu na listach, nie, kto No, pracuje zgadza z się, gołębiami. Zgadza się. I tak jak mówiłem, trzeba umieć to wyważyć. Generalnie nie chodzi tu o ciężką pracę, jak zwykle się powtarza, bo nieraz się narobisz i nic z tego nie ma, tylko o mądrą pracę. O jakiś system swój wypracowany, robić, dążyć do tego i ja osobiście nie wierzę, że właśnie takim rozsądnym podejściem do gołębi, troszeczkę na logikę, no nie zrobi się, przynajmniej nie poprawi się swoich osiągnięć z każdym rokiem, bo zakładamy, że tak właśnie powinno to wyglądać. Ale ci powiem, że też trzeba mierzyć siłę na zamiary, bo nie oszukujmy się, jak nie masz czasu, no to też nie będzie z tego cudów nie widów, nie? I No to tak. możesz mieć złote gołębie, złote karmy, ale no nie ulecisz. No, swoje tam weźmiesz, ale czegoś będzie zawsze brakować, nie? Nie no, zgadza Zawsze. się, tylko że przypominam Tobie, czego chyba przypominać nie muszę, że pomijając fakt, że pracujesz w Danii, nie macie tu calutki tydzień, Iwona sama chodzi przy gołębiach, prócz tego wiadomo, obowiązki, obiady, dzieci do szkoły i tak dalej, no na pewno Ty tego czasu nie masz. Mimo wszystko, wszystkie te wspaniałe puchary, wszystkie te wyniki przez tyle lat pokazują, że naprawdę idzie wypracować metodę, która pozwoli nam osiągać wyniki i to przypominam, drodzy hodowcy, również na skalę Polski, ponieważ jak myślę większość z Was wie, tu wspaniały team Iwona Marcin Kubica w 2021 byli pierwszymi wicemistrzami kategorii GMP w Polsce. Ile lat pod rząd, przypomnij mi, jesteś już mistrzem oddziału? Pod rząd 5, to jest 5. sezon. No i to właśnie pokazuje, że naprawdę jest sztos i idzie to zrobić. Często szukamy jakichś tam wymówek, że się nie da, że to wszystko, jak widzicie, się da. Oczywiście są ludzie, którzy gdzieś tam tych pieniążków brakuje. No niestety, no podstawowe rzeczy muszą mieć. I teraz na przykład, jeśli chodzi o suplementację, jak u Ciebie wygląda suplementacja? W sezonie? Tak, w sezonie lotowym. Taki tydzień może w migawce krótkiej. No to standardowo, tak jak wszyscy, na początku tam po lotach, wiesz, no, aminokwasy, elektrolity, środek tygodnia Blitzform, no i koniec tygodnia tam jakąś lecytynę. Tam nie ma cudów. Ci powiem, daję już teraz coraz mniej, bo to widzę, to nie ma sensu. Z tych olei pod koniec tygodnia też trzeba odejść, bo to się, wiesz, jakoś, nie wiem, osiada tym gołębiom, nie wiem, na worka powietrznych, czy nie wiem, to jest, dla mnie to już jest, przeuważyłem, że im mniej, chyba tym lepiej, nie? No są niektóre rzeczy, które trzeba podać, to normalne, No tak, tak. ale z tego cuda nie zrobisz, jak to mówią. Z osła nie zrobisz konia wyścigowego, nie? No zgadza się. Musi być przede wszystkim super jakiś materiał, bo no bez tego ani rusz. Generalnie musi być wszystko. Zdrowie. Zdrowie i jeszcze raz zdrowie. No to wiesz, to z tym właśnie hodowcy mają największy problem, żeby utrzymać gołębie zdrowie, nie? Bo dobrze, że jak masz zdrowego gołębia, wtedy podajesz suplementy, no i jest jakiś z tego efekt, nie? A jak podasz suplementy, a gołębie są chore, no to i tak to nic za bardzo ci nie pomoże, tak? Nie jest sensu. No tak, i przede wszystkim umiejętność, co też zauważyłem jest dużym problemem, umiejętność podniesienia tego gołębia po locie. Po prostu, co niektórzy no nie do końca sobie radzą. Jedni stawiają na szybką obudowę, żeby ten gołąb już w połowie tygodnia był, że tak powiem, perfekcyjny. I ja przyznam się, że właśnie też wychodzę z takiego założenia, a są hodowcy, którzy
po prostu rozwlekują to w czasie i dopiero robią to stopniowo bardzo łagodnie. Ja uważam, że trzeba tym gołąbkom jak najbardziej ulżyć, zaraz w pierwszym tym, fajna karma, jakaś kąpiel w miarę szybko, elektrolity tuż po przylocie i tak dalej i wtedy jest naprawdę, naprawdę super. Znaczy, wiesz, Gościu, też jest tak, że początek sezonu jakoś inaczej też te gołębie odbudowujesz, bo przykładowo dasz z 2-3 karmienia jest ok, ale jak przyjdą 500, no to na tych karmach lepszych musisz jechać, co najmniej z 5-6 karmień zrobić, żeby te, wiesz, gołębie doszły do siebie, nie? Ludzie przykładowo chcą od Ciebie, czy tam ode mnie plan lotowy, oni biorą ten lotowy plan i myślą, że jak co tydzień cały sezon będą robić tak samo, bo tak na planie jest napisane, to jest ok. No się to nie da. plan to jest tylko kartka, która tam, wiesz, no to jest podstawa, ale Ty musisz po Dokładnie. prostu jakoś regulować, nie? Jest to ogólny zamysł. I teraz może co? Przejdziemy do drugiego mojego kolegi Grzesia Doroszyńskiego. I no podobne pytania do Ciebie. Jak tam sezon, Grzesinek? Sezon ogólnie bardzo fajny, dobry sezon można powiedzieć, tak jak dla mnie. No nie osiągnąłem tak spektakularnych wyników tutaj jak Marcin czy Ty, jaką tam osiągacie. Nałożyły się tam różne przyczyny tego, no ale w każdym bądź razie ogólnie sezon był wymagający od początku, te loty pod wiatr, no to tak jak w większości Polski. Także tu nie było jakiegoś tam przypadku, te gołębie sobie super radziły i jako wcześniej z ubiegłego roku jako młode, teraz jako roczne bardzo fajnie mi poleciały. Tutaj zdobyły mistrzostwo oddziału w gołębiach rocznych. Jeśli chodzi o gołębie stare, no to też tam w kategoriach jakieś tam małe wyniki są. I tyle, bo więcej po prostu nie da rady było, położyło to ten lot, wydruk w sumie tego lotu, no to o czym tam wspominałem kiedyś w swoim materiale. No ale to już było, to już historia przeminęło, teraz trzeba zbierać siły na ten nowy sezon 2024, który już po prostu trwa, można powiedzieć, no i przygotować te gołębie, to o czym żeśmy rozmawiali wcześniej, to co Marcin mówił, no zdrowotność przede wszystkim, dobrze spierzone gołębie, przygotowanie je do rozrodu, do wstępnych później wypuszczeń, oblotów, no bo moje gołębie są teraz też pozamykane ze względu na ataki tych jaszczębi. Dużo tego się ptactwa pokazało i po prostu co wypuszczenie to są straty, więc ten rozruch początkowy tych gołębi jest ważny, tak, żeby je jakoś bezpiecznie rozruszać, żeby nie było tych zwichrowanych skrzydeł i tak dalej, i tak dalej. No i tak to będziemy pomału robić. Dla tych z Państwa, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzą, no Grzegorz jest najlepszym przykładem, że prócz ciężkiej pracy, prócz materiału, w tym wszystkim potrzebne jest bardzo dużo szczęścia. Tak pokrótce, jakbyś opowiedział, co Tobie się przytrafiło i co najprawdopodobniej straciłeś, można by powiedzieć, po sezonie lotowym. No słuchaj, no sytuacja banalna w sumie się wydarzyła. Ostatni lot sezonu, gołębie przeleciały kapitalnie. Wydawało się tylko, wiesz, jak to zrobić wydruk z zegaru i cieszyć się wynikami. No niestety, wiadomo, ostatni lot, nerwówka, każdy poddenerwowany, no poszło lepiej, drugiemu gorzej, emocje na świetlicy i tak dalej. No i kolega po prostu wydrukował, podłączył zegary nasze, podłączył mój zegar jako pierwszy, to nie zrzucił dobrze, nie sprawdził dobrze tego zegara satelitarnego, znaczy godzina się pokrywała, ale nie zwrócił uwagi na godzinę. U nas w tym naszym systemie AMC, co do tego sezonu lotowałem, nie ma tak, że on się po prostu zablokuje, że jest jakiś błąd i tak dalej. No i po prostu kolega włączył drukowanie, wydrukował, duży deferencjał wyszedł, rok 2046. No i już było po zawodach, że tak powiem, tak? Po ptokach, Po ptokach, dosłownie, i- co nie? Nie ma tu żadnych pretensji, jeszcze raz mówię, żeby tutaj tego nikt źle nie odbierał. Nie, jasne. Po prostu za taki czynnik, za emocje, wszystko i po prostu źle żeśmy na to spojrzeli. No i to tak się właśnie stało, jak się stało. W każdym bądź razie, no jeśli chodzi o wyniki, no na pewno uciekło mistrzostwo typowane oddziału gołębi dorosłych. Myślę, że też by było gdzieś około, powiedzmy, wicemistrzostwo pierwsze lub drugie z całości. No i w kategoriach by było tam troszeczkę lepiej. No ale aczkolwiek i tak ten sezon był naprawdę dosyć dobry, udany i była też i jakaś jedyneczka na oddział i z tych 500 fajnie też tam gołębie siadały. Także ogólnie sezon uważam za dobry. No i tak samo było na gołębie młode, no też akurat dostały po pierwszej kabinie, którą ja dawałem z nocowaniem, dostały gołębie po 3 dniach takiego adeno.
No, ciężko było je wyprowadzić, więc na pierwszy lot nie dałem, dałem na drugi, to już był lot pierwszy do GMP. Przyleciały, był u mnie akurat na tym locie kolega Dominik Palarski, którego serdecznie pozdrawiam. I gołębie przyleciały, 7 minut przesiedziały na dachu. Pomimo tak, jeden zszedł wcześniej i po prostu odbił się, jako był chyba drugi na oddziale. No ta pozostała dwójka jeszcze siedziała te parę minut. No i tak po tej chorobie te gołębie jakoś nie mogły się, że tak powiem, pozbierać. No. I później kolejny lot już było trochę lepiej, trzeci lot, także w sumie w okręgu i tak się udało tam wylatać drugiego wicemistrza okręgu w GMP w kategorii A. Tam troszeczkę inaczej wyszło tych młodych, bo teraz można było sobie wybierać te kategorie. To ja akurat zostałem przy GMP, tam koledzy wybrali sobie A, mieli tam fajne wyniki, także no tak to powychodziło, nie? Akurat wiesz, przy młodych to jest, że one po ADA, no niby wszystko jest ok, ale to nie jest ok z tymi gołębiami. Nie Wiesz, jest. Nie, to zawsze wiesz, gdzieś one to są w zostaje. domu, nie trenujesz tych gołębi, Zgadza to się. tam, jednak to wiesz, to ucieka, ta forma już ucieka, ten gołąb już nie jest taki, jak powinien być, nie? A To już sezon tam- młodych jest tak krótki, że zanim one Tak, z powrotem dokładnie. dojdą do siebie, to najczęściej mamy już koniec sezonu lotowego. U nas w tym sezonie fajnie, bo gołębie nie miały adeno, nie? Naprawdę jestem w szoku. Podobnie jak u mnie. Mało, nie było czasu, bo pierwsze treningi zacząłem robić 7 dni przed pierwszym lotem. 7 dni przed O. pierwszym lotem. Nie poszłem na żadną próbną kabinę, jeździłem sam, zrobiłem praktycznie im 6 treningów do pierwszego lotu i poszły normalnie, nawet jeszcze w piątek też wywiozłem, w sobotę już nie wywoziłem, poszły na pierwszy lot i powiem szczerze, kapitalnie się. Naprawdę byłem aż w szoku, jak też kiedyś człowiek myślał z 15 razy, żeby wieść. Ja mówię, 6 razy było. Ale Byłem codziennie, 11, nie? ale- Ale wiesz co, to było też fajnie wyglądało, bo to było widać po przylocie, że te gołębie chcą lecieć. Bo to nie było tam, że one ci się zlatują cały dzień. Wydłużałem średnio treningi. Pierwszy trening zrobiłem tutaj z kilometra, później zrobiłem 10, 15, 20, w sumie chyba do 60 km doszłem, nie? I szły jak strzały. Ja I zauważyłem powiem Ci tak, bo jeszcze, jeden Grzesiu, chyba- przerwę Ci, 101 zacząłem wywozić, 101 dałem na pierwszy lot. No, No bardzo to ładnie. naprawdę... Ja powiem Wam, tu jest troszeczkę jeszcze taka sytuacja inna, bo różne oddziały różnie to robią. Chodzi o te pierwsze wywózki gołębi wspólną kabiną, czyli te loty treningowe. No, czym szybciej te oddziały to robią, na przykład zaraz po zakończeniu lotów gołębi starych, te pierwsze już wywózki, uważam, że to jest ten większy, dłuższy czas do tego pierwszego lotu. I tak wiem, że Grzegorz u Ciebie jest tak, że kilka tych kabin, u Was po prostu jest dużo wcześniej, chyba ze 4 kabiny Tak, macie nawet, nie? jest to naprawdę jest super rozwiązane to w naszym oddziale. Praktykujemy to już bodajże drugi rok. O ile się nie mylę, możliwości było 6 próbnych kabin i jest to naprawdę świetna lekcja dla tych gołębi, ponieważ jak każdy wie doskonale, każda jedna wizyta gołąbka młodego w kabinie jest to naprawdę nowe łapanie doświadczenia. Dlatego też spójrzcie, optymalnie, jeśli te zdrowie było przez cały czas, jeśli fajnie udało mu się przepracować bez większych problemów, to gołąbki młode miały 6 kabin próbnych i do tego 5 konkursowych. Dlatego to jest 11 kabin, no myślę, że bardzo, Bardzo A dużo, w tygodniu ile było? 2 próbne kabiny, tak? tak. No to w sumie u Was można powiedzieć, że taki sezon lotowy trwał 8 tygodni gołębi młodych. Nie? No, No bo tak, to próbna tak, kabina, to musisz liczyć jako sezon, bo te gołębie już No po i- prostu... Trening w jasne. kabinie to jakby były na locie, nie? Tu No, jest dokładnie. też taka ważna rzecz, no bo zobacz, oni wcześniej zaczynają, więc jak u kogoś się wysypie ta adeno, to ma długi jeszcze No, czas, absolutnie. żeby doprowadzić te gołębie do formy, co nie? Dokładnie A tak. wiadomo, że gołąb dostaje adenkę ze styku z innymi gołębiami i ten stres przeżywania tej kabiny i tak dalej, tam wszystkie rzeczy się nasilają. Już są dosyć ciepłe przecież i te noce i dni, także no kurczę, to z tego to wynika Znaczy później, wiesz nie? co, no, przy tak dużych ilości tych skabin po prostu te gołębie są bardziej obyte, oblatane, mają już większe doświadczenie, Tak, tak? Mniej się tak. potem stresują na Tak, tych lotach konkursowych, Zdecydowanie, nie? I Zdecydowanie. Bo wiesz, miej taką, jak ty przykładowo mówisz, masz 6 kabin plus 5 lotów, 11 razy były w kabinie, nie? Super, A u kapitalnie. mnie przykładowo moje były 5 razy. No to swoje były 2 razy tyle, tak? No Jeszcze tak, raz tyle, tak. nie? To jest Bo różnica, nie? Nie oszukujmy się, w większości przypadków, jakby dużo ludzi nie przykłada jakby do ścigania się, no podobnie zresztą jak ja i nadal w tym roku też tak uważałem, aczkolwiek patrząc na to, co te gołąbki wyprawiały, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, ja tu nie będę
Nie będę ściemniał, nie będę opowiadał. Zamysł był oczywiście taki, żeby się nie ścigać. Ktoś powie, no to dlaczego zaciemniałeś? Z prostej przyczyny. Od samego początku, od pierwszego dnia mówiłem, że chcę spróbować zaciemniać, ponieważ gdzieś mi się w głowie urodziło, że te gołębie mogą być zdrowsze. Dlaczego? Spójrzcie na jedno. Zaczynają się upały. Gołąb, który się intensywnie pierzy, wiadomo, że jest osłabiony. Do tego przychodzą stresy związane z tym. Do tego przychodzi adeno. Te gołębie są słabe. A teraz odwróćmy kota ogonem i nawet, co zauważyłem, że jeśli gołębie zaciemniane dostaną te tak zwane adeno, choroba młodych, bo wiem, że często w komentarzach jest to negowane anyway, jak to mówią. Zwał jak zwał. Zwał jak zwał, wiemy wszyscy o co chodzi, no to jeśli one są zaciemniane, one są bardzo mocne, bardzo mocne. Trudno się z nimi pracuje, przynajmniej mi ten pierwszy rok się bardzo trudno. Zaciemniane, jak to mówią, to jest tykająca bomba. Tykająca bomba, dokładnie. Ale zdecydowanie nawet jeśli, bo gdzieś tam zauważyłem po drodze coś takie niepokojące i nie czekałem dużo, dostały lek praktycznie, jeśli w ogóle to było to, o czym mówimy, no to wyglądało to mniej więcej jak katar, jak delikatne przeziębienie. O, że tak powiem, z przyczyn technicznych nastąpiła krótka przerwa, wracamy dalej. Zakończyliśmy na chorobie młodych, tak zwanych, i uprzedzając wszystkich pytanie, bo wiadomo, no ma być konkretnie, więc jak sobie radzimy z chorobą młodych? W moim przypadku lekarstwo, bo takie pytania najczęściej się pojawiają, były to saszetki, tak zwane saszetki 5 w 1. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że bardzo dużo ludzi neguje, że chemia i tak dalej. No niemniej jednak po prostu jest to siła wyższa No czasem. musisz coś podać, nie? Bierzemy co jest pod ręką. W moim przypadku naprawdę akurat te saszetki się fajnie sprawdzają. Praktycznie na drugi dzień, na trzeci to gołębie już były igiełka. Chociaż tak jak powiedziałem, no nie było to, one nie były w jakimś strasznym stanie. Aczkolwiek widziałem, że trochę się przykurczyły. Tam nie było ale wymiotów. też to szybko wyłapałeś, tak? Tak jest. I no to jest obserwacja. Wszyscy chyba się zgodzimy, że obserwacja w gołębiach jest najważniejsza. Powiedz mi, Grzegorz, przede wszystkim ty, no bo ty te adeno miałeś w tym Miałem, roku. ale to wiesz, te adeno takie przeszło, że w sumie miały jakby odruch wymiotny, a nie wymiotowało kilka sztuk. Ale postanowiłem dlatego całe stado zatrzymać, że tak powiem. Myślę, że to był dobry ruch. I powiem Ci, że to było tak, że przykładowo kabina była powiedzmy we wtorek, a to się tak pokazało czwartek, piątek. To wiesz, nieraz było zawsze na drugi dzień przeważnie, że one już były jakieś takie nie tego i było jakby ten dzień znowu szybciej, ale pierw dałem krople żołądkowe na trawienie, po prostu zawsze tak to robię. Dałem te krople żołądkowe, ale widziałem, że nie ma tego skutku i też wyciągnąłem z saszetki. Akurat miałem wtedy pod ręką 4 w 1, nie 5, te w 5 są moim zdaniem trochę lepsze, ale te 4 w 1 też wcale tam za dużo nie odbiegają. No i dopiero zacząłem stawiać te gołębie, ale i tak na tym pierwszym locie mówię Wam jeszcze, to nie było to, nie? Jeszcze te gołębie były gdzieś po prostu tam trafione Znaczy, w jakiś wiesz, sposób. I Samo to, że podajesz antybiotyk, to Tak, też już jakoś je odparniesz tą przygasiło florę wtedy, bakteryjną, tak, tam, tak. to się odbija na zdrowiu, nie? Marcin, a jak u Ciebie? Oczywiście pamiętamy, co mówiłeś przed chwilą, że no u Ciebie w tym roku nie było, ale w poprzednich latach zdarzało się i jak sobie z tym radzisz? Znaczy będzie tak, pierwsze to na pewno głodówka. Nie ma karmy, nie dostają co najmniej z 1,5 dnia, a później jak co to tam da jakieś środki przeważnie z Tolisana, nie? I to tyle, nie? Ale na pewno pierwsze co jak już wymiotują, no to nie jedzą gołębie, nie? Ewentualnie później jakieś płatki owsiane, coś lekkostrawnego i stopniowo zwiększam karmę i No i co tyle, by nie powiedzieć, jak widzicie, no nie ma jednej oczywistej drogi. Moim zdaniem dziś te środki są naprawdę na tyle dobre, że praktycznie każdy zadziała. Jeśli przez cały rok bez sensu nie faszeruje się antybiotykami, to naprawdę to działa, nie ma jakiejś lekooporności mocnej i tak dalej, więc ja osobiście uważam, zresztą podobnie jak koledzy, że to im naprawdę wielkiej krzywdy nie zrobi, a na pewno może uratować, bo
odwróćmy, że tak powiem, kota ogonem. Zróbmy to inaczej. Będziemy kombinować z jakimiś tam, żeby delikatnie, no sezon się skończy i tak naprawdę mamy po roczniku, ponieważ no gołębie nielotowane, czy tam załóżmy 1-2 loty, co zrobią na młode, no raczej marnie to wygląda. A tak jest zaraz strzał, zadziałane i, Znaczy- i tyle. W lotach młodych to wiesz, no młodych ogólnie u hodowców często także dużo ginie, ale to giną młode, bo są chore Bo i są to chore, tyle, tak, nie? ja To z nie tego oszukujmy się. wychodzę, założę. Dlaczego widzisz, moje nie miały adeno, zacząłem wywozić 101 i 101 poszło na pierwszy lot. Były zdrowe i No tyle, tak, nie? tak. No, trzeba powiedzieć, że nasz wspólny mianownik w tym roku jest taki, że oczywiście więcej jest tych wspólnych mianowników, jak już pewnie zauważyliście, ale na pewno to, że rok mieliśmy bardzo udany rocznik. Wszyscy mamy pełne gołębniki i bardzo dobrze. Ja myślę, że właśnie teraz można myśleć dopiero o selekcji, jeśli nie padają nam przypadkowo gołębie, nie giną tylko właśnie z racji tego, że są chore, a jest jakaś tam pula, no wtedy już można usiąść i pomyśleć o tak zwanej selekcji. To co, myślę, że tyle odnośnie gołębi młodych. Jeszcze tak w ramach przypomnienia tylko powiem to, o czym Marcin już wspomniał, że pierwszą rzeczą, pierwszą i najważniejszą, i obojętnie co kto podaje na tą chorobę, zawsze, ale to zawsze na początku staramy się troszeczkę głodówki, a potem coś banalnie lekkiego. W moim przypadku jest to tak naprawdę ryż pady, który podaję, jak już wcześniej mówiłem na filmach, biorę kubek i podaję bardzo małą ilość, ale często. I patrzę po prostu i Jak stopniowo one pobierają, nie? Dokładnie. Wtedy wjeżdżam z antybiotykiem i co ważniejsze, co zawsze u mnie idzie do pojnika w antybiotyk, są to aminokwasy, elektrolity, ponieważ jak wiemy, gołębie, które wymiotują, się odwadniają, a powiedzmy, no w moim przypadku żadna tajemnica, jest to Ilamin Forte, który, że tak powiem, nawadnia je odpowiednio i wtedy jakby szybciej te gołębie dochodzą do siebie, szybciej te objawy ustępują. Czyli co? No zamykamy myśl. Nie ma sensu karmić gołębi, jak one wymiotują, tak? Tak, No, to zgadza proste i się. logiczne. Zgadza się, robi im się krzywdę. Powiem Wam tylko, że jak już nieraz też wspominałem, człowiek się uczy na błędach i pamiętam doskonale, jakie błędy popełniałem na początku i co dzisiaj chwytam się za głowę. Moje pierwsze choroby młodych, które były, to sobie tak to gdzieś w głowie tłumaczyłem, że to muszą szybko dostać jak najmocniejszą karmę, no i wtedy były Największy padnięcia, błąd. tragedie. Ale wiesz jak to człowiek jest? No człowiek no, nie jest człowiekiem niemylnym, zawsze wie, niby ci się przydarzyło, ale gdzieś z czasem znowu zrobisz ten błąd, nie? No tym bardziej, że akurat no myślę, że no my jesteśmy jedni z tych, którzy jakby sami kombinowali. Nie posiłkował się człowiek, nie miał stricte kogoś takiego, który ci jasno podpowie wszystko od A do Z, od samego początku do końca, jak to powinno wyglądać i tak naprawdę uczyliśmy się w swoich, że tak powiem, garażach Tak, dokładnie. No nie było nikogo, że ktoś się za rękę prowadził. bo tak ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy czasu, no mamy te doświadczenie. Są niektórzy tak, doświadczenie, że wiesz, po prostu ludzie niektórych prowadzą, naprawdę, nie? I mają jakieś tam, wiesz, rozpiski, ktoś jak ma wiedzę, no to jest w stanie prowadzić jednego, drugiego czy trzeciego. Ja też tam pomagałem niejednemu chłopakom, no ale to też jest pracochłonne, nie? Bo to wiesz, to nie jest tak, że dasz mu rozpiskę i on po prostu On zaraz też zrobi musi mistrza, to tak? umieć odebrać I odpowiednio. są ludzie przykładowo, którym pomożesz 2-3 lata i jeśli on będzie bystry, to on to załapie i będzie leciał, nie? A są ludzie, którzy tam, wiesz, jak od niego się odsuniesz, no to nie będzie szału, nie? Nie da rady, no, po prostu gdzieś mu brakuje Tylko czegoś. no to też nie jest tak, po prostu trzeba mieć czas, żeby tym osobom też pomóc, nie? No zgadza się. Ja nie mam czasu na własną hodowlę, a jeszcze wiesz, tym bardziej komuś pomagać. Ty Grzesiu fajnie to robisz, ty nagrywasz filmy. Hodowcy, którzy przykładowo nie znają, no to czerpają z tego wiedzę, nie? I to są plusy, nie? Nie zmienia to faktu, że tych telefonów jest naprawdę dużo i próśb o tłumaczenie, bo umówmy się, no wszystkiego na tych filmach nie powiesz, aczkolwiek no może to kogoś dotknie, ale w czasach, w których ja zatrzymałem, no nie było dużo tych filmów. Oczywiście co jakiś czas coś się pojawiało, jedne bardziej konkretne, inne mniej konkretne.
No co nie zmienia faktu, że dziś naprawdę jest dużo. Również trzeba powiedzieć sobie wprost, jest dużo pułapek, bo dużo ludzi nagrywa, no delikatnie mówiąc, bo jak wiecie, ja tam nie lubię kogoś obrażać, no treści wątpliwej jakości i czasem oglądając niektóre filmy, są to pojedyncze przypadki, oczywiście zaznaczam, no to ja odnoszę wrażenie, że oni robią wręcz, mówią odwrotnie jak w rzeczywistości jest, bo No bo no wiesz, bo nie wiesz ma że tak tak nie prawa jest, nie? zadziałać. Realia No znasz nie ma to prawa zadziałać. Ja ci powiem, w sumie też lubię oglądać filmy i często właśnie oglądam tych mistrzów i idzie wyciągnąć Dużo wnioski, ciekawych nie? rzeczy. Oczywiście, że jest, tak. to Dzisiaj pewnie. naprawdę to jest i mówię to, że ja wspominam, że są jakieś tam treści, ale większość, zdecydowana większość jest naprawdę dobrych materiałów. I idzie tą wyłapać. średnią wyłapać. Tu po mojej lewej kolejny youtuber, który, że tak powiem, trzeba go trochę zmobilizować, bo Nie ma czasu. podpalił się, a teraz tak coś ta systematyka padła, aczkolwiek obiecał, że będzie nagrywał dla Was. W ogóle wszystkich odsyłam na kanał Grzesia Doroszyńskiego. Kto jeszcze nie widział, są tam też super porady. Często pewnie one się będą nakładać z moimi, ponieważ no jak już mówiliśmy wcześniej, no my trójkę to jak jedna osoba. I taki to już nasz team wspólny Dokładnie. i tak dalej. No dobrze, no to co? Powiedzmy, podsumowując, dla każdych z nas sezon był rewelacyjny, a już przynajmniej bardzo, bardzo dobry, bardzo obiecujący. Ja ci powiem, no sezon był dobry, ale dla mnie jest niedosyt, nie? Jak w lotach gołębi dorosłych, to powinno lepiej troszkę wyglądać. Młode nie powiem, młode fajne, z sezonu młodych jestem mega zadowolony. To akurat ten sezon mi przypasował. Nad starymi gołębiami dorosłymi, no muszę się troszkę więcej przyłożyć. No nie mówię, że wyniki są złe, ale no, zawsze jest gdzieś ten praca niedosyt, i to brakuje wiesz, czegoś jak każdemu, nie? fizycznie nie jesteś w stanie zrobić tych dużo rzeczy, no to zaś też jest jak jest, nie? Aczkolwiek właśnie uważam, że może to, że dzisiaj udaje nam się cokolwiek osiągnąć, w miarę fajne te wyniki, są spowodowane tym, że wiecznie mamy niedosyt. Niedosyt, tak. I To jest- dążymy do tej perfekcji, której oczywiście nigdy nie dogonimy, bo nie ma czegoś takiego jak perfekcja, to pierwsze, a druga sprawa, no czas. Czas, który nas ogranicza. Wiesz bo- też, czasem się zastanawiasz, co by było, jakbyś miał tyle czasu, co konkurencja, tak? No tak. No tak, jeden Wiesz- może poświęcić, 8 godzin, drugi Dokładnie. po prostu ileś tam tylko godzin Dopilnować swojego sobie czasu. wszystko, nie? I to No się ale- odbija gdzieś na naszych rodzinach, na tym wszystkim, także no to są Jak jakieś to mówię, ja poświęcenia. zawsze, to co są nie? rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Ja przykładowo, dla mnie jest ważna rodzina, gołębie też są ważne, ale nie są najważniejsze. Oczywiście. No i to jest, Zdecydowanie tak. Jest to spora część naszego życia i znaczy wiesz, no gołębie to są taka nasza miłość, nie? no tak. Ja tam, wiesz, ja to kocham, lubię tam chodzić. Człowiek, Odskocznia, To relaks. jest moje, jakby ci powiem, drugie życie, nie? tak, to jest bardzo, bardzo piękna pasja. Powiem ci, jeszcze ci przerwę, dzięki gołębiom poznałem takich ludzi, poznałem was. Bez gołębi by wam nigdy nie poznał. No tak, nie jeszcze- byłoby nam po Nie drodze. byłoby nas, Bo nie? ładnie zrobiło miło. Ale Tak, no dokładnie, to jest taka racja. dokładnie. Super Są- ludzi się poznało dzięki są temu, nie? to często Mnóstwo hodowców z całego przyjaźnie świata. na całe życie i naprawdę chwilotwaj. Niedługo razem wybierzemy się Jak co roku. jak co roku do Katowic, Katowic. gdzie będziemy 3 dni naprawdę intensywnie świętować, spotykać się. To jest takie nasze święto. Tam po prostu, wiesz, w tygodniu, nie, w miesiącu nie jestem się w stanie, wiesz, jakoś tu zjechać, ale tam Ciężko. jedziemy, nie? No tak, zgadza się. Tam jedziemy i jest grubo. Jest grubo, jest faktycznie grubo. I może co, no odetnijmy to. Kartką jest nowy sezon i może teraz Wierzenie, nie? o tym, co dzieje się w danej chwili. A więc Marcin, jak zaczęliśmy od Ciebie, kontynuujmy z powrotem od Ciebie. Jaka karma na tą chwilę? Co robisz z gołębiami? No jaka karma? No karma tak jak u wszystkich. Mocna karma pierzeniowa do końca roku. Do tego, wiesz, dużo maślanki na karmę, kwiat siarczany. No i nic więcej tam nie cuduje. W weekendy daję propolis. Blutzform do wody. A propolis tam też się staram raz w tygodniu dać, a Iwona daje na karmę. No i powiem Ci, u mnie jest tak, że przychodzi okres jesienny, czosnek we wodzie. To jest cały czas, że jest w wiaderku czosnek, gdzieś tam przykładowo główka zalane wodą i to jest cały czas odstana woda z czosnkiem i to przez cały okres tam jesienno-zimowy to cały czas jest we wodzie u gołębi, nie? Ostatnio miałem zapytanie i tu właśnie
właśnie komisyjnie, że tak powiem, odpowiemy, zresztą czego byłem świadkiem przed chwilą, o kąpanie gołębi zimą. A to co tydzień kąpię. Co tydzień. Co weekend kąpię gołębie. Rozpód tak to co 2 tygodnie, bo tam wiesz, no rozpód nie musi mieć tego pierzenia, bo no, to są gołębie No tak, rozpłodowe, tak, ale, tak. ale jak kąpiesz gołębie, to jak go weźmiesz w ręce, to masło. No. Ma być śliski. Tak, dokładnie. Czyli jak widzicie, to na pewno Lotniki nie co tydzień, zaszkodzi, nie dostaną katarku tego gołębie. Nie, to już tam nie ma znaczenia. Nie czy- boimy się. Zresztą gołąb Zdrowy chętnie pójdzie Tak. sam do wody. sam Także- pokazuje wam, czy mu to szkodzi, czy nie szkodzi. On nie zrobi Znaczy, niczego wbrew sobie. U mnie jest tak, że nie ma reguły, czy to jest lato, jest, jesień, zima, nie ma. Co tydzień są kąpane. I to nawet w sezonie lotowym są kąpane nawet 2 razy. Nie? Ja nawet kąpię gołębie w sobotę w dniu koszowania. No też tak robię. No dokładnie. Także tutaj się praktycznie wszędzie powielamy w tych takich różnych sytuacjach. To samo z karmami, no to tak samo gruba karma, Czasem, maślanka, kwiat kiedyś jak siarczanu. na 500 rano koszowałem gołębie, dosyć wcześnie żeśmy koszowali, ja je wykąpałem, to chłopaki jak je wkładali, to one mokre były. No i Ale to to nie nic przeszkadza, szkodzi. one On wtedy się wysną, kładzie, one on wtedy jeszcze- ładnie się kładzie, jeszcze dosycha sobie, nie? Ono i tak Wyluzowany wtedy jest. Dokładnie tak. No, sami wiemy, jak po ciężkiej pracy albo po wielkich gorączkach, jakie orzeźwienia daje nam kompanie. No dlatego naprawdę mówiąc, że to im w jakiś sposób, że pudry, że to ja tak, myślę, nie, że one puder normalnie dostaną bez puder problemu tak, i nic zdrowy im nie gołąb będzie. dostanie i tak dostanie. Znaczy dużo ludzi przykładowo nie kąpie, bo tam Boją twierdzą, się boją właśnie. się, że coś tam wiesz, zjedzie, że jak będzie padać, no to że tam nie będą wpijać wodę czy coś. Ale w sumie jak miała być taka niepewna deszczowa pogoda, no to w sobotę bym nie kąpał. Czwartek, piątek. Zrobi to wcześniej już lepiej. No nie? tak, bo to wszystko jest No uzależnione ale od pogody. oglądamy, mamy prognozy pogody, jest teraz tego dostęp do tego, no każdy może to śledzić, także no teraz uważam, że żyjemy w nie ma takich w tym teraz czasach, że- jakiegoś większego problemu, a poza tym, jeżeli gdzieś tam są fronty burzowe czy jakieś inne, no to prezesi lotowi wiedzą doskonale, czy te gołębie wstrzymać, czy wypuścić wcześniej, czy później. Ale Grzesiu, są takie fronty, nie że, ma- nie ma z tym że jakiegoś przykładowo masz gdzieś problemu. tam odcinek, nie wiem, 10 km, że Zdarzają dostaną się tego takie delikatnego rzeczy, deszczu. Nie? Oczywiście, nie? Bo tego wiesz, tego nie przeskoczymy. Kolejne pytanie, bardzo kontrowersyjne, aczkolwiek bardzo ciekawe. Kurację robicie, jesienną nie robicie? Jak to wyglądało, jeśli robicie? Czym robicie? Może teraz Grzesiu pierwszy. Tak, ja robię kurację właśnie przy końcówce pierzenia, znaczy akurat ja u siebie już skończyłem. W tym roku robiłem to Divextranem, można to robić innymi środkami przeciwko salmonellozie i tak dalej. Robiłem taką kurację, teraz 15 dni, w zeszłym roku to było 21 dni. Uważam, że jest to potrzebne. Ja to uważam, że to jest potrzebne. Wielu się ludzi ze mną pewnie nie zgodzi, bo twierdzą, że po co robić jakieś kuracje i tak dalej, i tak dalej. No, zdania są podzielone ze wszystkim. Weterynarze tutaj pewnie powiedzą, co ty chłopie gadasz. No ale no, większość tych hodowców, których ja tam znam i którzy osiągają dobre wyniki, robią właśnie kuracje w tym czasie no i później te młode są odpowiednie, bo te gołębie rozpłodowe czy lotowe, one są już, że tak powiem, w 100% zdrowotności, są dobrze odbudowane, przygotowane do rozrodu i potem jak mamy zdrowe, młode, no to wtedy jest wszystko ok. I robię to od 2 lat, teraz tak już systematycznie, w sumie od 3. Robię to tak dosyć systematycznie i widzę, że są z tego efekty, nie widzę niczego tu, jakichś ubytków, czy jakichś tam plam na piórach, czy cudów, o czym tam mówią ludzie. Także myślę, że u mnie się to sprawdza bynajmniej i na pewno u mnie takie kuracje będą przeprowadzone. Marcin, u Ciebie? No mnie też są kuracje, nie? Ja już to nawet u Radka na filmie też wtedy opowiadam, jakie ja kuracje robię i to są kuracje jest robiona właśnie w sezonie, jak się gołębie pierzą, nie? Wtedy przeprowadzam, po kuracji odrobaczywiam, no i szczepimy gołębie. A Nie? jakim środkiem? Wiesz co, ja miałem jak co to Andrew Bioflux, albo ewentualnie jeszcze No, też Stolisana, nie? No i tu jest na przykład rozbieżność, bo ja na przykład nie robię tej kuracji. Nie mówię, że jej wcale nie robię, bo bym skłamał, a nie chcę tutaj nikogo bajerować, aczkolwiek nie robię jej na pierzeniu. Jak widzicie, dwie kompletnie różne drogi, efekt jest ten sam, dlatego ludzie mają wolny wybór. Ja osobiście, jeśli robię kurację, zaczynam ją tuż po nowym roku i też jest ok. Nie neguję żadnej metody, No to- bo trudno negować, widząc wszystkie te wspaniałe puchary, że coś jest złe. Nie, po prostu to są dwa różne spojrzenia, ale generalnie efekt finalny jest
Znaczy, Jest wiesz co, bardzo, bardzo dobry. Mi to kiedyś Piotrek wytłumaczył tak, że robiąc kurację przykładowo na pierzeniu, gołąb jest osłabiony. Zrobisz mu kurację, to tego, jakby powiedzieć, tego nosiciela, jego najszybciej wyłapiesz. Bo on się po prostu przykucnie. od razu przykucnie ten gołąb, dokładnie, on przykucnie. A robić kurację, jak gołąb już jest pełen siły, no to nie, możesz go tak szybko nie wyłapać, nie? On po prostu może to zwalczyć, nie? Na tej zasadzie. Chociaż ci powiem, mieliśmy przypadek, zaszczepiłem w tym roku mykosalmowirem, co dawno tego nie robiłem i jedna samica przykucła, nie? I to widać, że naprawdę przykucła i Ale wiesz, do zobaczymy. końca sam nie jesteś pewny, Czy ją dobrze zaszczepiłem, czy ją wiesz? dobrze zaszczepiłeś, bo to teraz są niuanse, gdzieś się Znaczy, wiesz ruszyła, co, coś mogło, wiesz, ogólnie być. bym takiego gołębia usunął, ale no dam jej szansę, pójdzie teraz do pomieszczenia ciepłego, ale jeśli za rok się zdarzy ta sama sytuacja, to No to wiadomo, od razu, ona nie? już To ma już tam... jakiś Tak, to swój jest- ten. Taki gołąb po prostu, jeszcze się przyjrzę, jak będę szczepił, bo lotyki jeszcze nie mam poszczepione. Będę szczepił prawdopodobnie w święta. Jej dzieci, jak tam jej dzieci, jeśli coś tam od tej gołębia też wyskoczy, no to definitywnie ją usunę, nie? No, wtedy dokładnie. No bo to już byłaby coś to daje walka do z myślenia, nie? wiatrakami, no. Miałem też taki przypadek, w zeszłym roku mi weszło adeno, po jednej, zdechły mi 3 młode. I wszystkie 3 zdechły z jednej pary. Dziwne, nie? Dlaczego? No tak. I to tak, ale w tym roku, wiesz, później były kuracje przeprowadzone. Powiem, że samica była też kupiona z wspólnego gołębnika. Ona już nie była po tych kuracjach, co ja robiłem, no bo przyszła później była kupiona. No w tym roku, wiesz, później za rok miała kurację, wszystko. W tym roku było to samo połączenie. Gołąb był na wspólnym gołębniku z tej pary, były u mnie w domu i wszystko jest. I leciało. I bardzo dobrze, że wspomniałeś o wspólnych gołębnikach, ponieważ nie wiem, czy wiecie, tu moi koledzy po prawej i po lewej mieli w tym roku, obstawiali wspólne gołębniki i właśnie może na tym chciałbym się teraz skupić, ponieważ chyba wszyscy widzimy, że idzie bardzo, bardzo hodowanie gołębi, wspólne gołębniki, naprawdę coraz więcej hodowców próbuje swoich sił. Ja osobiście wymiękłem w tym roku, nie dawałem z chłopakami, aczkolwiek chłopaki dawali. I jak to wyglądało? No powiem w ten sposób, ogólnie daliśmy z Marcinem na 2 wspólne gołębniki, daliśmy na Giewont i daliśmy na Krakus. Te pierwsze loty bardzo fajnie nam dosyć nawet szło. Na Krakusie, nie? kompletach Na żeśmy Krakusie byli, było na fajnie. Krakusie i na Giewoncie też mieliśmy w sumie też dobrze, tam na początku tam było, ale tam było 4000 gołębi, to troszkę tam się chyba 2 czy 3 zgubiły, nie? Z tej pierwszej tej. No ale jakoś to ogólnie szło, no później nam tam trochę wymiotło te gołębie. Inny gołębnik, inny sposób prowadzenia. Gdzieś te nasze gołębie tam sobie nie za bardzo poradziły. No na Krakusie do finału mieliśmy 3. 4 gołębie. 4? 4 gołębie, bo jeden nam odpadł, a rezerwowy wszedł. A, tak. Więc 4 gołębie, 4 wróciły z tego finału i daliśmy je na Super Cupa i 3 wróciły z Super Cupa, tak? 3. 3 na pewno. 3 z Super Cupa, także i tam dosyć nawet przyjemnie siadały, nawet tam jedną jakąś tam nagrodę finansową, drobne jakieś tam gołąbek wygrał. Wygrał gołąbek z gołębi też, tu samiczka była od Twoich, z tych maziarzy, a samczyk był tutaj od kolegi Adriana Lacha i po tej parze właśnie fajnie ten gołąbek siadał. I Marcin, chyba Ty dałeś też gołębia, to Też było po Grzesia. samicy od Grzesia, tak, To dokładnie. też to, co odkupiłeś z super super gołębnika. tak, super tego. Także A, jakieś z tam Nowej nasze takie poczynania poczynania wspólne gdzieś na wspólnych gołębnikach. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. no, Na pewno zobaczymy. w tym roku. Na też razie coś tam damy. raczkujemy, o tak, Raczkujemy, żeby- tak. dokładnie, nie? Także jakoś to tam wszystko idzie. Chyba dobrą drogą. No i trzeba próbować, nie? No trzeba mieć tym wszystkim szczęścia dużo, no nie ma o czym gadać, tak jak co to lotka, no ale jest większe prawdopodobieństwo trafienia. A czy mieliście jakieś preferencje, dobierając gołębie na wspólny gołębnik, czy po prostu tak? Wiesz co, ja patrzyłem tak u siebie, no to ja już jakieś tam troszeczkę doświadczenia miałem, bo pierwszy raz lotowałem na wspólnym gołębniku na Super Gołębiu w 2020 roku, tam miałem 15 gołębia z finału. Wiesz, gdzieś jakieś takie, że tak powiem, zaplecze jakieś tam można powiedzieć, że coś było, że i w jakim kierunku. No i tu właśnie później tak preferowałem, no ty otrzymałem od Ciebie tą imbretkę, co ty brałeś z tych Arka Maziarzy gołębi, więc to są gołębie typowo pod wspólne gołębniki, bo Arek się tylko tym zajmuje, więc sparowałem na samca, który też cała rodzina u Adriana Lacha lata na wspólnych gołębnikach, więc gołębie
typowo preferencjami podspólne gołębniki, tak? I super sobie też radziły tutaj w oddziale. To niczym to nie odbiegało. Bardzo dobrze te gołębie się pokazały, czy twoje, czy Marcina. U mnie się na przykład one bardzo dobrze pokazują. Nie? Czyli nasze u mnie. No tak to wygląda. Bo się wymieniamy, tak? Właśnie to jest kolejna sprawa, o której warto jest porozmawiać, że no niekoniecznie za każdym razem chodzić, kupować, bo No chyba to drogo, każdy się drogo. zgodzi, że nie jest to tanie, aczkolwiek mając już jakieś zaplecze, mając tak fajną bazę, że tak powiem brzydko, przyjaciół można z sobą kombinować i wiadomo, jedne gołębie się sprawdzą lepiej, jedne gorzej, aczkolwiek tak naprawdę my nic na tym nie tracimy, ponieważ wiadomo, że tu nikt nikomu nie wciśnie nic, czego nie chciałby mieć w swojej własnej hodowli i co się nie sprawdza. A bywa z tym różnie, jakby nikt do nikogo pretensji nie ma, chociaż z tego co już tutaj rozmawialiśmy, może przy wyłączonej kamerze, no to większość tych naszych wymian sprawdza się i to bardzo fajnie się sprawdza. Gdzieś te gołąbki już pomału, praktycznie w moim gołębniku płyną krew i Grzesia i Marcina i tak samo w każdym jednym z nas. No ale zobacz, Grzesiu, to jest też tak, wymieniamy się, miałeś ode mnie przykładowo po ciemnej 2 dzieci, tak? No tak. Z jednej super, a z drugiej nie ma nic. Ale to jest takie, że dobra, zasada jest prosta. Nie ma, nie daje, wypad, wymieniamy, wybierzemy kolejnego, tak? Jasna No i sprawa. to tak. I nikt na tym nic nie traci. My mamy tylko do zyskania, bo w Tak, jednym roku dokładnie. możemy sprawdzić te same gołębie na 3 gołębnikach. To jest... Jesteśmy o krok do przodu z wieloma rzeczami, tak? Czyli już widzimy dane rodziny, jak się pokazują, czy się pokazują na wszystkich gołębnikach, czy się pokazują tylko w jednym gołębniku, tak? No i też każdy z nas gdzieś tam kupi jakiegoś gołębia. Tak. Mamy go u siebie, później jakieś dzieci jego dam do ciebie, ty kupisz inne gołębie, dasz Dokładnie. mi Jasne, i jasne. to wiesz, to bazuje na 3 gołębnikach, a nie, że przykładowo to zamykasz się sam z sobą, bo kupiłem, nikt żeby o tym nie wiedział, bo ja mam, chuchasz, dmuchasz. dokładnie. Nie. To właśnie na tym polega taka prawdziwa jest, przyjaźń. Przyjaźń wiesz, i wymiana. Fajnie masz, wiesz, kupisz gołębia, kto by się pokazał, mi się pokazał, albo powiem, oj wiesz co, bo u mnie nie leci. No tak, I to tak. jakieś, wiesz, masz rozeznanie, tak? Pewnie. A u Ciebie, Marcin, Ty tak samo dobierasz gołębie na WG? Wiesz co, dobieram. Ja tak w tym roku dałem takie gołębie, no pierwszy raz dawałem, nie, kiedyś miałem na super gołębiu, ale w tym roku tak, kurczę, myślałem, mówię, ja tam taki super cup, dalsze loty i dałem gołębie takie typowo daleki dystans, nie? I powiem Ci, nie sprawdziły się tam. Bardziej jak dałem po Twojej samicy, która była na wspólnym gołębniku, już gołąb, który był latowany, który tam miał fajne nagrody, po niej dałem młódka i po nim młody fajnie latał. Czyli się to powiela, Tak, że to jednak gołębie tak, ze gołębie, wspólnych które gołębników one idą po dalej prostu i sobie idą radzą, dalej, nie? Jest większe prawdopodobieństwo, Że coś z tego będzie. coś z tego będzie. No. Czyli Dokładnie. mamy jakiś tam mianownik, a powiedzcie mi samce, samice, czy nie ma to? I ja powiem szczerze, że starałem się dawać samice. Raz, Ja że też. po prostu w lęgach u mnie więcej tych samic zawsze co roku wychodzi, więc z automatu już samice. No i uważam, że jednak te samiczki gdzieś tam osiągają lepsze też, szczególnie przy tych ciężkich lotach, takich super kapach czy tych 500-kach. No jednak troszeczkę jakąś im to lepiej idzie, jak to samicą, nie? No tak. Ja też dawałem samicę, bo zależy mi, żeby tych samczyków mieć więcej w domu, bo to ja zawsze samczyków ginie więcej. Dlatego też mówię, jak to da, wysyłam samiczki, nie? W tym roku jak robicie drużynę? No tak, Tak. tak. Tam się już chyba skończyły nasze tam aukcje naszych gołębi na WG Krakus. No czekamy już na nowy jakiś regulamin i tak dalej, pewnie niedługo będą zapisy. No i drużyna tam po prostu no, musi być. No, Na nie? pewno, No, chyba to ty się tak. w tym roku też dołączysz do nas. Zobaczymy, nie mogę obiecywać, bo kamera jest włączona. No właśnie dlatego, że padło to pytanie, nie? Zobaczymy. No faktycznie jak w czysto teoretycznie jakaś tam baza jest pod TWG, ponieważ no jak wiecie, zasilam się u Arka Maziarza, no co z żadną tajemnicą w tym roku bodajże chyba 4 gołąbki również No, ja też od niego wziąłem. przyszły, więc no czysto teoretycznie bardzo często pada pytanie, dlaczego nie próbuję swoich sił. Zobaczymy, nie mówię tak, Ale nie mówię nie. zobacz, gołębie typowo ze wspólnych gołębników, bo Arek tak tam lotuje, a u Ciebie w oddziale no, rewelacja te No, gołębie. też Tak? bardzo no, fajnie to też. nie ma w ogóle dwóch zdań. Ja oczywiście mówię, jedni kupią, powiedzą, że nic takiego. U mnie osobiście no inaczej. Mogę opowiadać cuda, tylko pytanie, jeśli bym kogokolwiek kłamał, to po co roku bym wracał
bo po dobry materiał się po prostu wraca. I Sprawdzony. dokładnie. Dokładnie. Co? Zamkniemy może sprawę WG i kiedy parujemy, panowie? No, Już niedługo. Ja tak myślę początek lutego, bo chcę właśnie pod wspólne gołębniki przyszykować te gołębie i gdzieś 14 luty może zobaczę, czy zrobię już jakieś wstępne parowanie, a potem może dopiero w marcu na pierwsze jajka, nie? No bo tak, też planuję tylko jedne jajka i zobaczymy, muszę to wykalkulować dokładnie, jak to tam wychodzi Czyli suche w terminie. wdowieństwo. Suche dowieństwo na 1000%. Musimy tu ustalić wersję, plan Ja- działania. Wiecie, ja miałem mieszane uczucia, znaczy mieszane. Chciałem w tym roku spróbować wychować młódki po lotnikach, ale no to wcześniej, ale Piotrek na mnie dosyć odciągnął od tego pomysłu. Powiem szczerze też, że obejrzałem tam z 2 materiały z polskimi hodowcami, którzy lecą na sucho. Lecą na sucho i to przykładowo jeden hodowca w tym roku leciał pierwszy raz i leciał kapitalnie. Leciał kapitalnie. Roczne to tak mu szły, tam 9 razy miał pierwszego gołębia. I to naprawdę to nie był jakiś tam oddział słaby, bo tam naprawdę czołówka Polski leci. No ja nie? też sobie I dobrze tak, radził, byłem zadowolony i powiem Wam, ale nie chcę tej pracy z tymi no bo to nie, wychową że tych gniazdówka młodych jest zła, gołębi. no bo ludzie lecą z gniazda i Nie lecą mam dobrze, tyle czasu, nie? ja też koło tego sam wszystko Tak. biegam, to powiem Ci, że dla mnie jest to super rozwiązanie i na pewno będę to praktykował w następnych latach. Fizycznie po prostu, no, nie mamy czasu, żeby po prostu się tym Dokładnie. zajmować. Nie? Każda metoda ma swoje plusy i minusy. Na pewno, jeśli chodzi o suche wdowieństwo, największym plusem, który ja widzę, zdecydowanie mniej pracy. Zdecydowanie więcej Praca tak. można lepiej, szybciej, mocniej przygotować lotniki, ponieważ tak naprawdę nic je nie Co to- ogranicza. To jest fajnie, jak wiesz, jak jest początek sezonu, jest ciepło, to okej. To wiesz, to naprawdę to jest różnica, wiesz, między tymi gołębiami, które wiesz, nie chowały, które już tam 4 tygodnie mocniejsze. trenowały, niż te, co przykładowo mają z młódka. Ale ci powiem, jak jest takie sytuacje, jak jest zimno, no to te wdowce nie widać z nimi. One po prostu lecą tak samo, albo nawet i gorzej, jak te z gniazda, nie? No są plusy i minusy jak w każdej metodzie, co nie? Ogólnie, jakbym miał czas i miałbym 2 przedziały, dzieliłbym to na 2 razy. Leciałbym po prostu jednymi gołębiami z młódka, drugimi bym leciał po prostu na wdowieństwo i na sucho. I po prostu te gołębie bym miał na początek sezonu, tamte gołębie bym szykował po prostu 3/4. Czyli będzie rozbudowa gołębników. Nie będzie. A teren jest dosyć No. konkretny, więc Nie. Ale wiem, że tak mistrzowie robią i to się też sprawdza, nie? u mnie, jeśli miałbym miejsce, którego niestety nie mam, to zdecydowanie jakby, bo 2 lata pod rząd leciałem na suche wdowieństwo i gdzieś jakieś tam swoje przemyślenia mam. Na pewno wszystkie gołębie jednoroczne Rocznie, nie? leciałyby na sucho. Roczniaki I super, nie? Roczniaki uważam, super, że to jest dla nich naprawdę super. Tak, Te to pierwsze tak loty, czy tam do 500 km to super. to łamie tezę, że gołąb musi No nawet są ludzie, Znaczy to nawet Grzechu, ja też kiedyś zauważyłem, że leciałem z gniazda, ale były takie gołębie, co po prostu dużo było samic, nie miały samca, miski, a miałem taką roczną, że była moją najlepszą roczną. I do to czego nie ona leciała? przeszkadzało, Nic nie co? przeszkadza. Jasne, Jak że jest tak. gołąb, to jest gołąb, Ja nie? pamiętam też, że 2 lata temu też leciałem, ja miałem tu kilka sami, Grzechu mówi, postaw im tam miskę, niech się lęgną. Pamiętasz? Dokładnie. I jajek naskładały, chyba z 6 czy 8 jajek, 3 samice na zmianę siedziały, cały sezon plastiki im podłożyłem. I cały To ja sezon tak obleciały i porobiły konkursy. U samic i- też tak zrobię. Jak przykładowo mają jajka, jak mniej więcej 2 Nic im tygodnie to nie miną, przeszkadzało. podkładam im tam przykładowo młódka, jak wiesz, jak tam się łączą jakieś, nie? Mhm. No bo to już tam nic nie zrobisz, jak się samica jedna z drugą sparuje. Daję im młódka, niech one sobie go tam karmią, niech się nim bawią i już, nie? no jeszcze co do samego mówię, parowania suchego, mokrego i tak dalej, no są hodowle jak choćby Bartka Morela czy Krystiana Nowaka, No dokładnie. które osiągają super i one w ogóle nie są, one nawet nie są parowane, nie siedzą na jajkach i tak dalej i też robią robotę i to no, na skalę I Polski. widzisz, no bo to gołębie mają się dostosować do nas, a nie my do nich i Tak. myślę, że każdy szuka tej metody, żeby jak najmniej tej pracy wkładać, a żeby te wyniki jakieś tam w miarę osiągać, nie? No każdy to do siebie musi, jeden ma taki czas pracy, drugi taki, jednego nie ma cały tydzień, tak jak w przypadku Marcina, ja znowu też mam ograniczony czas, wszystko się dzieje jakby popołudniami, rano człowiek do pracy jedzie, ty masz jeszcze inaczej, tak? Bo ja mam system zmianowy No i każdy no, musi to po każdy prostu... ma swój krzyż, jak to mówią. Mi przykładowo Dokładnie. Piotrek powiedział, że byli na takiej wizycie u 4 hodowców, takich dobrych hodowców w Niemczech. Mówi, wszyscy lecą na sucho. Wszyscy. I dobre wyniki Tak. osiągają, nie? Dokładnie. No ale znowu mamy mistrzów polskich, przykładowo jak Paweł Mędrysa i on leci też z młódka, nie?
No, Ale on też wiem, że chyba tam na którymś filmie mówił, że też ma podzielone jakoś te gołębniki, nie? na pewno nie ma jednej prostej metody. Nie ma Znaczy, jednej. jedna i druga metoda jest dobra, tylko kwestia, czy ty masz czas, na Tak, której metodzie tak. ci jest po prostu łatwiej. No I i mi jak pasuje wyselekcjonujesz sucho. gołębie Tak, pod to, no nie? oczywiście. Bo to jest, O trzeba tym- sobie odpowiedzieć, że nie możesz lecieć jednego roku tak, drugiego tak, bo znowu będą się selekcjonowały inne gołębie, więc te, co leciały ci w tym roku super, a ty im na przykład zmienisz teraz, żeby one chowały te mutki, To selekcja to teraz zaczyna się od od początku i teraz te gołębie To tak samo jakby inne jak z odpalić karmieniem, mogą. nie? Dokładnie. Przykładowo karmisz tak i wiesz, wyselekcjonować gołębie pod tą karmę, a zmienisz karmienie, zaczniesz je łyżeczkować, no to jest inaczej, lub wiesz. na pełnym korycie. No, to Tak, są dwie tak. różne opcje. Jedne będą się zapasać, drugie Tak, coś, i nie? No pod to tym kątem się selekcjonuje, nie? O, bardzo dobrze. A jak to u Was wygląda z karmieniem? Znaczy Rzeźbieniem? teraz w tym momencie u mnie gołębie dostają po prostu dawkę dużą dzienną. Jak jest mróz czy coś, no to wiadomo, zwiększą mi tą dawkę, bo potrzebują więcej tej energii, tak, żeby się zagrzać i ten. I to jest też dobry czas właśnie, żeby brać gołębie często w ręce. Co przez co idzie? Pacze, które się szybciej mają tendencję do zapasania, które nie. I to jest taka moja podpowiedź, którą sam otrzymałem od jednego z graczy na WG, że gołębie, które przy takim karmieniu, że mają dostęp do karmy i się zapasają, one się nie nadają na wspólne gołębniki. No bo one będą No jeszcze widzisz. ciężkie. Karmienie raz czy dwa razy? Ja karmię, Dwa. staram się karmić 2 razy. Teraz tu w sezonie to mogę powiedzieć uczciwie, raczej sypię im do fulla, bo po prostu przyjeżdżam, sypię raz Nie, nie dwa i razy. nie mam za bardzo na to czasu. Jeżeli widzę, że jest Czyli po prostu tu- idzie przymrozek, no to wieczorem jeszcze pójdę, światło zapalę, dosypię im tam trochę. Czyli tu 3 punkciki, bo to robimy równie. Naprawdę, Jak ja wyjdzie. osobiście uważam, że raz dziennie nie jest dobrze. Tym bardziej, jeśli potem w sezonie karmi się. To jest sportowiec, znaczy według mnie oczywiście na pewno posypią się komentarze ludzi, którzy raz karmią i też jest ok. Nie Znaczy, neguję. Grzesiu, wszystko kwestia kto wsypie. Jak ktoś sypie raz, a wsypie pełno, no to im to starczy, no i Żyją, tyle, nie? starczy, potem dojedzą. Po prostu nie? I to jest jeszcze ja wolę inaczej. wsypać 2 razy, żeby ta karma nie leżała w tym gołębniku W i sezonie tyle, nie? lotowym jak to wygląda? A w sezonie lotowym, no to jest, nieraz mi się zdarzało nawet i 3 razy dziennie je karmić. Zależy na który lot tam się szykowało, więc gdzieś wcześniej rano dostawały powiedzmy raz karmienie, a jak miałem czas po południu jeszcze przyjechałem, gdzieś im tam troszeczkę nasypałem z 10-20%. I żeby po prostu rozłożyć tą karmę, żeby one się też tak nie przypasały i nie były takie chciwe do tego jedzenia i też żeby lepiej troszeczkę trenowały, tak? No to ja też tak robiłem, że nieraz i nawet 3 razy dziennie, A ci powiem, to jeśli jest- miałem takie możliwości. To jest nie? dobry pomysł, bo tutaj chłopaków z naszego oddziału wiem, że oni też karmią 3 razy i powiem Ci, no lecą rewelacyjnie. No tu jesteśmy ograniczeni Ale to czasowo, czy masz nie? czas jechać, wiesz, tam, i zajść mówię, tam to 3 były razy, nie? momenty, jakie gdzieś tam się po prostu urwałem wcześniej, bo na przykład szykowaliśmy gdzieś te gołębie na powiedzmy 500 czy maraton, no to tu trzeba troszeczkę tego przygotowania przyspieszyć i inaczej, bo one muszą być przygotowane na ten czwartek na koszowanie. Więc ten czas jest krótszy, więc no tu starałem się po prostu tak, ale też, żeby one się właśnie nie nażerały tak, że one zaraz popuchły i ten ostatni dzień ci nie chciały jeść, nie? Także no Znaczy, tak wiesz co, rozkładałem to troszeczkę. Gołąb jak też wiesz, ma ten dostęp do tej karmy, ma dobrą karmę, to też jakoś tam mega się nie obie, nie? Są takie, co po prostu pojedzą, pójdą na swoją półkę Tak. i on nie patrzy na nic, dziobnie, nie? I takie dobry gołębi lotnik, on tam chcą wiesz, to co najwięcej. lepsze gdzieś tam sobie skrobnie i dziękuję, nie? U Ciebie w sumie podobna metoda karmienia, nie? Ja nie wiem jak Iwona karmi. Dobrze, a my wiemy, na pewno dobrze. To Nie pokazują wiem jak ona wyniki. karmi, więc nie wnikam w to. Najważniejsze, że tam lecą. Co do planów na ten sezon, czyli co? Raz na jajeczka dajemy, To chyba Sucho, raczej tak. chyba tak. raz na jajka I to chyba Sucho. wystarczy. i suche wdowieństwo. Suche wdowieństwo. Znaczy, Na pewno w tym ja roku. miałem pomysł, żeby to może gdzieś tam z tego mutka wystartować, ale tak sobie później powiedziałem, jak ty to chłopie ogarniesz. No ja dosłownie to samo Jak ty stwierdziłem, sobie to wyobrażasz? Bo chciałem w sumie rośniaki, żeby tylko leciały na sucho, a tamte chciałem, żeby jakby trochę później odpaliły te gołębie. Dlatego jeszcze mnie tam Piotrek odciągnął, to tym bardziej. ale jednak też stwierdziłem, że po prostu no nie podołam czasowo i A zwłaszcza ja mam 80 rocznych. No to No w sumie ja mam niewiele mniej. ja w ogóle co roku tak miałem ja 70 mam pół na parę. pół, mam 40 starych, No, 40 rocznych. 70 parę zawsze było do lotu, góra 80, a w tym roku mam 120 na dzień dzisiejszy. Także jest No i naprawdę tam jest. dużo tych ptaków. I dlatego myślę, że te roczniaki na sucho. No i tak chyba to zostanie, nie? Może tytułem jakiegoś tam podsumowania, bo moglibyśmy tu naprawdę do wieczora, a jeszcze mamy dzisiaj pracę do wykonania. Tak. Czego mogę Wam życzyć, chłopaki?
No co, no, dobrych sukcesów, wyników i tyle, nie? Tak jak chyba co roku, nie? No to fajnie by było tak trzech kiedyś Znaczy- stanąć na pudle, co? Takie Oczywiście własne to- pudło sobie zrobimy. Własne pudło sobie zrobimy. My się zmieścimy wszyscy. Marcin na pewno, bo jest taki zgrabny. To ja muszę iść najwyżej, bo jestem najniższy. Tak? A, no, wybrał sobie. No to może ja trochę inaczej, nietypowo. No. Nie będę wam życzył sukcesów, O, popatrz jaki. A, ale poczekajcie. Życzę wam zdrowia, O, kochani to moi najważniejsze. drodzy, a na sukces zapracujemy sobie, Sobie sami, dokładnie. Jeśli będzie zdrowie, jeśli będzie czas, myślę, że sukcesy i tak przyjdą. Przyjdą. dokładnie. Nadchodzą święta, fajna atmosfera z rodziną, żeby każdy zdrowo spędził święta, nie? Tak. Dokładnie tak. Teraz mamy Czyli taki życzymy Wam od razu zdrowych, wesołych świąt, bo nie Dokładnie wiem, czy wszystkim. jeszcze raz wspólny materiał raczej już nie nagramy. zdrowia i najwięcej zdrowia, nie? Będzie zdrowie i czas, nie? I co? Tyle na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, jeśli podobało wam się, zdecydowanie będziemy próbować cyklicznie, co prawda zjechać się no troszeczkę. Jeśli te się Może poda, w to, styczniu się to w uda. Katowicach coś nagramy. Katowicach. To gdzieś coś w nagramy. Katowicach nagramy jakiś, że tak powiem, to co nada się do nagrania. To, co się nada do nagrania. Coś wybierzemy. I tyle, kochani moi mili. Także tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Dobry lot. Do dla zobaczenia w wszystkich. Katowicach. Dobry lot.